Witam w Klątwie Lochiarzy, w podcaście RPG, gdzie zwykle gramy w gry fabularne i opowiadamy wspólnie historię, natomiast dzisiaj jestem tutaj tylko ja, nazywam się Piotr i opowiem wam nieco na temat mechaniki Daggerheart. A mianowicie opowiadać będę o nadziei, jednym z zasobów dostępnym dla graczy w tejże grze. Czym jest nadzieja? Zaraz o tym powiem, natomiast w jaki sposób się nabywa? Zazwyczaj w trakcie wykonywania rzutów. Mamy całe osobne wideo, które nagrałem na temat rzucania kośćmi K12 przez graczy, kośćmi dualności, także zapraszam do jego obejrzenia, jeżeli ktoś ma wątpliwości i nie wie też, co to oznacza rzucać z nadzieją albo rzucać ze strachem, link znajdziecie w opisie. Natomiast nadzieja, zasób, który, jeżeli już go macie, możecie wykorzystać na 4 różne sposoby. Pierwszym sposobem na wykorzystanie nadziei jest pomoc waszym sojusznikom. Ta opcja jest dostępna w wielu różnych grach, więc brzmi znajomo. Widzimy ją w Lochach i Smokach, w 5. edycji, w 3. edycji, widzimy ją w Pathfinderze, widzimy ją również w takich grach jak Zew Cthulhu, także zawsze można na nią liczyć, również w Wesen. Natomiast nie zawsze gracze faktycznie to robią, mimo tego, że ta akcja jest darmowa i można robić to praktycznie non-stop w różnych grach, to jednak tutaj w wypadku Daggerheart jest inaczej. Należy zapłacić 1 punkt nadziei. Ja miło się zaskoczyłem, ponieważ moi gracze, z którymi grałem w te systemy, które przed chwilą wymieniłem, nie zawsze używali tej opcji normalnie. Natomiast teraz, grając w Daggerheart, okazuje się, że używają jej dość często. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że jest dynamika na przykład w trakcie walki bez inicjatywy i to, że ludzie wkraczają wtedy, kiedy mają jakiś plan działania, czy to, że gracze posiadają zasób. I mając zasób, zastanawiają się, jakby go tutaj użyć, jak sobie pomóc i jak tak naprawdę wyjść z różnego rodzaju tarapatów. Jeżeli ktoś chce komuś pomóc, to może to zrobić. I może jednemu graczowi pomóc kilka osób. Na przykład, mając 4-osobowy zespół, w którym mamy Kasię, Tomka i Paulinę, którzy chcą pomóc Michałowi, każdy z nich rzuca K6. Także osoba, która wydaje punkt nadziei, żeby pomóc, będzie rzucała kością. Także Kasia wyrzuciła 1, Tomek wyrzucił 3 i Paulina wyrzuciła 6. W takim wypadku wybiera się zawsze jedną najwyższą liczbę, niezależnie od tego, ile było rzutów pomocy, i ją aplikuje się do rzutu Michała, czyli do rzutu osoby, która będzie wykonywała główną akcję. Drugim sposobem na wykorzystanie nadziei jest wykorzystanie doświadczenia. Doświadczenie to jest zazwyczaj specjalne określenie albo zdanie, które opisuje jakiś aspekt, jakąś cechę twojej postaci i kreuje się to mniej więcej w momencie, kiedy odpowiada się na pytania tła w trakcie tworzenia postaci i można to zrobić w pomocy z mistrzem gry. Jeżeli zastanawiacie się, jak to wygląda, to mamy wideo, które zrobiliśmy razem we trójkę, czyli ja i 2 moich graczy, kiedy tworzyliśmy postaci, więc możecie zobaczyć dogłębnie cały proces, jak również moment, w którym wymyślaliśmy doświadczenia. Ja skorzystam teraz z doświadczeń moich graczy i ich postaci, ponieważ jest to dobry przykład, więc mieliśmy na przykład Ralfa. Ralfa, który jest kotelnikiem, co oznacza, że jest kotari i piekielnikiem, jest hybrydą, jest bartem. Jego doświadczenie, z racji tego, że ma sobie coś kociego, to zawsze spadam na 4 łapy. I to doświadczenie ma premię +2. Jeżeli Ralf znalazłby się w sytuacji, w której na przykład wypadł z budynku i spada na ziemię i chciałby się bezpiecznie przeturlać, mógłbym zarządzić rzut na reakcję. Ralf mógłby stwierdzić, ja zawsze spadam na 4 łapy, wydaję punkt nadziei, żeby dodać do tego rzutu bonus +2. Jak również można to potraktować metaforycznie. Ralf próbuje kogoś oszukać, może przekonać do czegoś i żeby wywinąć się z takiej sytuacji, korzysta również z tego, zawsze spadam na 4 łapy, czyli wychodzę z opresji i również aplikuje to +2 do swojego rzutu. Więc czasami można być właśnie bardziej metaforycznym, nie zawsze dosłownym z tym, natomiast nie należy również nadużywać doświadczeń, co można ukrócić, jeżeli czyjeś doświadczenie jest zbyt szerokie i spróbować je przedefiniować. Kolejnym sposobem na to, jak można wykorzystać nadzieję, jest inicjacja tak zwanego combo, czyli akcji w duecie bądź akcji zespołowej. I każdy gracz może dokonać takiej inicjacji combo raz na sesję i nie ogranicza go to co prawda w ilości combo, w którym może brać udział, ponieważ może mieć na przykład 3 towarzyszy i każdy z nich może aktywować combo i na przykład zdecydować, że chcą go zrobić z nim. W
Wtedy możesz brać udział w większej ilości combo, ale inicjatorem jesteś tylko raz. Żeby zainicjować combo, musisz wydać 3 punkty nadziei. To jest droższe, ponieważ zazwyczaj jest to o wiele lepsze i potężniejsze dla ciebie. W walce możesz na przykład połączyć ataki. Jedna osoba atakuje toporem, druga osoba strzela z łuku, albo możesz również skorzystać ze swoich umiejętności, połączyć je ze sobą. Może to nawet fabularnie dodać pewnego pokazu jakiejś różnej zmiany co do tych umiejętności, jak one funkcjonują normalnie, kiedy są osobno. W naszej grze, gdzie mamy również oprócz Ralfa, mamy również Algama, który jest Rereszynem, czyli Rerewróżką, hybrydą i jest druidem. I tutaj dwójka naszych bohaterów często lubi korzystać z komba, gdzie łączą ze sobą umiejętności. Algam zazwyczaj wzywa okrutne oplątanie, żeby móc złapać i splątać przeciwnika, kiedy Ralf przywołuje lodowy kolec z księgi Awy i razem zadają obrażenia. I to jest dobre, ponieważ w combo gracze rzucają razem. Każdy z graczy rzuca kością i mogą wybrać, który z wyników bardziej im pasuje. Także jest to super sposób na wykorzystanie punktów nadziei i warto pamiętać, że można to zrobić raz na sesję, więc dobrze tego używać tak często jak się da. To również może być użyte w sytuacjach socjalnych, na przykład kiedy dwie osoby próbują razem przekonać kogoś, może jakiegoś barona, żeby komuś pomógł i wtedy również mogą razem rzucić na swoje rzuty na prezencję i wybrać lepszy z wyników, więc możliwości są nieograniczone. Jeżeli chodzi o ostatni sposób użycia naszej nadziei, to jest oczywiście opłacanie kart i umiejętności, które wymagają nadziei, na przykład karty domen, ale także cecha tudzież właściwość nadziei każdej klasy postaci. Każda klasa postaci ma swoją unikalną cechę, która nadaje im specjalnego charakteru i jedną z moich ulubionych jest cecha nadziei Barda. A ta cecha mianowicie nazywa się Zrób scenę. Także wydaj 3 punkty nadziei, aby tymczasowo rozproszyć cel w bliskim zasięgu, dając mu karę -2 do trudności. Trudność to jest liczba, którą chcesz wyrzucić na kości albo więcej, żeby udała ci się albo akcja przeciwko przeciwnikowi, albo przeciwko jakiejś trudności, z którą się zmagasz, albo żeby wyrzucić zaklęcie. Więc to jest bardzo fajna i silna umiejętność i uwielbiam też jej klimat, zrobienie sceny i wyobrażam sobie, że często wróg jest nie tylko rozproszony tym, co robi Bard, ale zależnie od tego, jaki to jest Bard, wróg może również czuć się tak okropnie zażenowany, że łatwiej go po prostu trafić. Także mam nadzieję, że teraz jest wszystko jasne, jak używać nadziei, czyli mamy 4 sposoby. Możesz pomóc swojemu sojusznikowi za 1 punkt nadziei, możesz skorzystać ze swojego doświadczenia, żeby dodać sobie modyfikator do rzutu. Na poziomie pierwszym to jest +2, kiedy aktywujesz swoje doświadczenie. Możesz wydać 3 punkty nadziei, żeby aktywować combo, czyli wspólne działanie z sojusznikiem raz na sesję, oraz możesz opłacić różnego rodzaju umiejętności i cechę nadziei klasy, która kosztuje 3 punkty nadziei i zazwyczaj ma ciekawe bądź dość silne działanie. Także jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania albo to wideo Ci się podobało, to daj nam znać w komentarzach. Jeżeli coś jest nadal niejasne albo chciałbyś zobaczyć jakieś szczególne wideo na temat mechaniki Daggerheart, również daj nam znać w komentarzach, może się tym zajmiemy w przyszłości jak najbardziej. Natomiast jeżeli podobało Ci to wideo, zostaw nam like, zasubskrybuj, żeby być na czasie z naszymi przygodami i z naszymi poradnikami, czy to w Daggerheart, czy w innych grach również. My bardzo się cieszymy, kiedy dołączają do nas nowi lochiarze, bo czujemy, że jest nas więcej i że są ludzie, którym sprawia frajdę oglądanie tego, co robimy. Także pamiętaj, kiedy jesteś lochiarzem, to żaden loch ni klątwa nie są ci zbyt straszne, a tym bardziej, kiedy masz ze sobą nadzieję. Miłego wieczoru, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa!